Jak łatwo i szybko zamknąć oczka w nowej robótce wykonanej na maszynie dziewiarskiej, zobaczysz w dzisiejszym filmiku na kanale Maszyna dziewiarska krok po kroku. Mam na imię Joanna i zapraszam Cię do obejrzenia dwóch bardzo prostych i podobnych sposobów na elastyczne zakończenie wykonanej dzianiny z użyciem przekładacza z haczykiem. Metoda pierwsza. Zaczynam od wysunięcia wszystkich igieł do przodu, oprócz pierwszej, i uwolnienia włóczki z wózka. Oczko z pierwszej igły przenoszę na przekładacz i zaczepiam jego haczyk o haczyk igły, przesuwając ją powoli do tyłu, aby oczko z igły przeszło na przekładacz. Wtedy, prowadząc włóczkę za haczykiem na płycie, owijam nią haczyk przekładacza, który pociągam do dołu, tworząc jedno oczko. Haczyk przekładacza z nowym oczkiem ponownie zaczepiam o haczyk cofającej się igły, tak aby obydwa oczka przeszły na przekładacz. Włóczkę wychodzącą zza haczyka na płycie nawijam na haczyk i przekładacz pociągam do dołu. Skrzydełko haczyka się zamyka i przechodzi przez dwa oczka, tworząc jedno nowe. Czynności te powtarzam do momentu zamknięcia wszystkich wymaganych oczek, a powstające oczka będą zawieszone na haczykach na płycie. Tak będą wyglądały zamknięte oczka przed zdjęciem ich z maszyny. Druga metoda jest bardzo podobna, z tym, że powstające oczka będą zawieszone na igłach. Zaczynam od wysunięcia wszystkich igieł do przodu i uwolnienia włóczki z wózka. Oczko z pierwszej igły przenoszę na przekładacz i zaczepiam jego haczyk o haczyk igły, przesuwając ją powoli do tyłu, aby oczko z igły przeszło na przekładacz. Pustą igłę wysuwam z powrotem do przodu, tak aby przeszła pomiędzy przekładaczem a nitką włóczki, którą nawijam na haczyk przekładacza. Przekładacz pociągam do dołu, aby przeszedł przez obydwa oczka i utworzył jedno nowe. Wszystkie czynności powtarzam dokładnie tak samo, aż zamknę wszystkie oczka i robótka będzie gotowa. Mam nadzieję, że podobały Ci się przedstawione metody i wypróbujesz je wkrótce. Są dużo łatwiejsze do zrobienia niż się wydaje. Zapraszam do zostawiania komentarzy i do subskrypcji na kanale Maszyna dziewiarska krok po kroku.